Setki lat temu niejaki Spycimir Leliwita musiał ze swojego zamku na szczycie góry Świętego Marcina w zadowoleniu spoglądać w stronę północy, w kierunku Tarnowa, który właśnie jego staraniem w 1330 roku stał się miastem. Spycimir był rozumny, oczytany, szalenie obrotny i niezwykle wpływowy. Wszak był dyplomatą króla Łokietka i nauczycielem Kazimierza Wielkiego. Czy więc jako człowiek o sporej wiedzy i nielichej wyobraźni mógł przypuszczać, jak potoczą się losy jego prywatnego, niewielkiego wówczas Tarnowa? Z całym szacunkiem dla szacownego ojca założyciela należy jednak wątpić, żeby jego wyobraźnia była aż tak bujna i prorocza. Bowiem czyż mógł sobie wyimaginować, że któregoś dnia przejedzie przez miasto lokomotywa? W 1907 tarnowianie rozegrają pierwszy mecz piłkarski, na kilka wieków zawitają do miasta Żydzi i kiedy będzie ich tu niemal połowa, ten rozdział zostanie zamknięty w jednej tragicznej chwili. Czy mógł przypuszczać, ile to miasto przeżyje przez stulecia epidemii, pożarów, ekonomicznych dołków, a po nich materialnych wzlotów, narodzin zacnych obywateli? Nie mógł się tego nawet domyślić. Tak jak i ogromnej fabryki nad brzegiem Dunajca albo prefabrykowanej wielkiej płyty, która sprawi, że będzie tu żyło ponad 100 000 ludzi. W najśmielszych snach nie mógł przypuszczać, że tutejsze ulice w 1860 roku rozświetli nafta, niedługo później przejedzie po nich elektryczny tramwaj, a w 1924 odbędzie się w Tarnowie pierwsza projekcja filmowa. Bo to wszystko są sprawy tak naprawdę budujące Tarnów i Tarnowa tożsamość. Istotniejsze niż akty lokacyjne i prawa do propinacji dziedziczone przez możnowładców. I chociaż niemal 700 lat temu Spycimir mógł obwieszczać z góry Świętego Marcina: oto moje miasto, to z mocy historii unoszącej się nad budynkami Tarnowa każda mieszkanka i każdy mieszkaniec może usiąść teraz w tym samym miejscu co on, spojrzeć w stronę północy, gdzie rozciąga się ich miasto i z dumą powiedzieć: jest nasze.